Cześć! W tym filmie Jezioro Garda robi wszystko, bym nie chciał tu więcej przyjeżdżać. Ale następnego dnia odkrywa przede mną puste i obłędne drogi obok pobliskiego szczytu Monte Baldo. Piję kawę z wyjątkowym widokiem i gonię kilku motocyklistów, a następnie przejeżdżam przez niesamowitą San Boldo Pass. Zapraszam! No i witam serdecznie w czwartej części mojej wideorelacji z podróży po Alpach Wschodnich. Dokładnie z miejsca, w którym pożegnałem się z Wami w poprzednim filmie. Dla tych, którzy trafili tu dopiero teraz, tak pokrótce. Jest to kontynuacja czwartego dnia z mojej 7-dniowej podróży. Zachęcam, by filmy z tego wyjazdu oglądać chronologicznie, od części pierwszej, kiedy to wyruszyłem z Polski i przejechałem słynną Grossglockner-Hochalpenstraße. Przez część drugą, gdy wjechałem na najwyższą europejską drogę dostępną dla ruchu publicznego i pokonałem przełęcz Rombo. Oraz część trzecią, gdy odwiedziłem jedną z najbardziej kultowych alpejskich przełęczy, Stelvio. A następnie doświadczyłem bardzo wąskiej drogi poprowadzonej nad stromym urwiskiem przy okazji przejazdu przez Passo di Gavia. Natomiast teraz zaczynam objazd Jeziora Garda, nad którym to spędzę dzisiejszą noc. Póki co przyjemność z jazdy marna, jest środek tygodnia, dokładnie środa 7 sierpnia. Ruch spory, do tego jak dla mnie już za gorąco, jest około 32 stopni. Przy takiej niskiej prędkości i mimo letniej odzieży motocyklowej nie jest już tak komfortowo, jak jeszcze godzinę temu, gdy zjeżdżałem z góry. Jadąc wzdłuż nabrzeża od miasta Riva del Garda, to nie jezioro Garda zrobi na Was wrażenie, bo na nie widok przez długie kilometry jest bardzo limitowany. Wrażenie natomiast robią długie tunele oraz ich ilość, gdzie wyjeżdżając z jednego możemy ledwie upewnić się, że nadal jesteśmy nad jeziorem, pogoda jest ładna i już wjeżdżamy do kolejnego. Ponadto wewnątrz niektórych mamy rozjazdy do nadbrzeżnych miejscowości. Niestety w większości z nich nie jest tak chłodno, jak byśmy tego po tunelu oczekiwali i często śmierdzi spalinami. Ale to nic, bo za chwilę odbiję w prawo na jedną z najbardziej znanych tu w okolicy dróg widokowych. To Strada della Forra, przepiękna droga nad jeziorem Garda, której to niestety nie będzie dane mi zobaczyć. Przed ruszeniem w Alpy upewniłem się co do większości moich tras, tych najbardziej popularnych wysokogórskich, czy na pewno nie będzie miało miejsca jakieś wydarzenie, które spowoduje zamknięcie drogi itd. Ale zarówno tej, jak i tych po prostu niższych, krótszych tras nie sprawdziłem, a okazuje się, że od grudnia zeszłego roku jest zamknięta z powodu osuwiska, które miało wtedy miejsce. Jakby tego było mało, to moja nawigacja utraciła sygnał GPS w tunelu. Odpowiedniej tablicy informującej o wjeździe na tę trasę jadąc z mojego kierunku też nie było. I w tym właśnie momencie przejechałem miejsce, w którym powinienem skręcić. Widok tych barierek z zakazem wjazdu dodatkowo utwierdził mnie w przekonaniu, że na pewno to jeszcze nie tu. Za kolejnymi tunelami nawigacja złapała sygnał i zorientowałem się, że muszę zawrócić. Tak też zrobiłem i chwilę później musiałem zmierzyć się z przykrą rzeczywistością. Kierowca, który nadjechał za mną, chyba też. Ale pojawiła się nadzieja. Zauważyłem tablicę sugerującą objazd. Szybko sprawdziłem w internecie i faktycznie można dostać się do Forry od drugiej strony, gdzie niestety trzeba zostawić pojazd, ale można ten najlepszy fragment aż do miejsca osuwiska zwiedzić pieszo. Pomyślałem, okej, to nie to samo, ale dobre i to. Mam odpowiedni zapas czasu, jadę. Wiązało się to z ponownym pokonaniem drogi wzdłuż Gardy, cofając się o ponad 5 km do miejscowości Limone sul Garda. I wtedy ujrzałem przerażające wręcz chmury burzowe, które nie wiem skąd się nagle wzięły. Wyłoniły się z nad gór wyraźnie zbliżając się w moją stronę dokładnie z kierunku, w którym chciałem teraz jechać. No i było po temacie. Jedyna myśl w głowie to czas stąd uciekać. Nie mam niestety nagrania tego, co działo się z tyłu, ale w lusterku wstecznym tylko obserwowałem, jak za moimi plecami złowrogo-granatowy kolor pochłania resztki tego pięknego, błękitnego nieba, które jeszcze przed chwilą absolutnie nie zwiastowało czegoś takiego. Krople deszczu kilka razy mnie dosięgały, ale na szczęście nie na tyle, żeby mnie przemoczyć.
Później udało mi się uzyskać przewagę nad deszczem, ale wiatr miejscami nie odpuszczał. Jak to dobrze, że obiekt, w którym zarezerwowałem nocleg na dziś, jest już blisko. Ubolewam nad tym, że Strada della Forra nadal pozostanie na mojej liście tras do odwiedzenia. Może przy innej okazji uda się to zrobić, bo wierzę, że tak popularna tu atrakcja zostanie w końcu naprawiona. Mimo że nie jest to kraj, którego mieszkańcy słyną z pośpiechu, chyba że na drodze. Niniejszym zostawiam pineski wytyczające przejazd przez nią, gdyby ktoś chciał wybrać się moją trasą, a Forra była już otwarta. Jeśli nie, to te kilka pinesek po prostu sobie usuniecie. No i dojeżdżam do miejsca, w którym spędzę dzisiejszą noc. Jest to zarazem najbardziej oddalony punkt od mojego domu na mojej trasie, a jeśli chodzi o przejechane kilometry, to pokonałem już tą tak zwaną większą połowę. Na dole znajduje się pub i pizzeria, a na piętrze pokoje. Ten nocleg kosztował mnie 277 zł i jest jak najbardziej ok. W pokoju jest klimatyzacja, duże wygodne łóżko i prywatna łazienka. Pani z obsługi sama zaproponowała, żeby motocykl zaparkować za bramką na tyłach. Dziś o bezpieczeństwo mojego pojazdu zadba wyjątkowo urocza ekipa czworonożnych stróżów. W pubie kupiłem sobie zimne piwo, ale postanowiłem wypić je tutaj z tyłu w ciszy i spokoju. Ten niestety nie trwał zbyt długo, bo okropne chmurzyska, przed którymi myślałem, że udało mi się uciec, znalazły mnie. Weg! Maja! Weg! Tu, andiamo! Andiamo! Tu, masz! Okej, niech sobie leje, pomyślałem, a ja udam się na dół na pyszną włoską pizzę. Ale wcześniej przeczytałem opinię na Google, że żarcie tu mają mocno średnie, więc puszka chili con carne zakupiona jeszcze w Austrii uratowała wieczór. A świadomość, że mam jeszcze jedną butelkę piwa, którą kupiłem dziś w markecie, sprawiła, że czułem się jak prawdziwy prepper z turystyki motocyklowej. Dobranoc. Buongiorno, quando il cielo è terso niente sembra perso intorno. Dzień dobry! Motto tego wyjazdu to bezapelacyjnie nie spać, zwiedzać, bo dziś znowu zaczynam ze wschodem słońca. Wczoraj pierwszy kontakt z Gardą nie był czymś, co będę dobrze wspominał. Szczerze mówiąc, w ogóle mi się tu nie spodobało. Dużo turystów, korki, ale teraz o świcie to zupełnie co innego. Taką Gardę da się lubić. Zajeżdżam na nadbrzeżny parking oglądnąć przepiękny wschód słońca. Nazwa jeziora pochodzi od miejscowości Garda. Jest to naprawdę ogromny zbiornik wody, co dało się odczuć już wczoraj podczas częściowego przejazdu wzdłuż linii brzegowej. Jest największym i najczystszym jeziorem Włoch. Jego powierzchnia to około 370 km². Dla porównania nasze największe polskie jezioro, Śniardwy, jest przeszło 3 razy mniejsze, bo ma około 113 km². Również maksymalna głębokość jeziora Garda jest imponująca, to 346 metrów. Nie mogę się oprzeć, by nie porównać Gardy do Como, bo nad Como byłem kilka lat temu i mnie osobiście tamto jezioro zachwyciło. Zwłaszcza takie nadbrzeżne miejscowości jak Lecco, Belano czy Bellagio. Te miejsca miały tyle uroku w sobie, że cały czas odczuwam niesłabnącą potrzebę, by tam wrócić. Wprawdzie nad Gardą jestem tak bardziej przejazdem, a Como zwiedzałem głównie z buta i korzystając z promów, ale już pierwszy kontakt z Gardą nie wywołał u mnie najmniejszego efektu wow. Teraz o świcie jest lepiej, ale też nie jakoś wyjątkowo. Nad Como dotarłem pociągiem i już widok z okna wagonu mnie dosłownie oczarował. I to jest też kolejna zaleta tamtego jeziora. Przepięknie poprowadzona linia kolejowa, czego tu nad Gardą nie ma. Nad Como byłem jesienią. Pogoda nie była idealna, ale było absolutnie pusto, bez turystów. O jakimś plażowaniu czy opalaniu nie było mowy. Chodziłem w kurtce, ale ja i tak nie jestem jakimś wielkim fanem tej formy spędzania czasu. O ironio, zdałem sobie właśnie sprawę, że największą zaletą Gardy, jak dla mnie, okazało się to, że obudziła wspomnienia z nad Como.
Niemniej jednak cieszę się, że tu przyjechałem, bo nie odkryłbym wspaniałych dróg w okolicy, do których właśnie zmierzam. Uwielbiam te włoskie miasteczka o tak dziwnym przebiegu ulic, że w pewnym momencie zaczynasz mocno wątpić, czy aby nawigacja podpowiada ci właściwy kierunek. Okazuje się, że tak, to tędy. Zresztą sam układałem tę trasę, nie mogę przecież mieć teraz wątpliwości, zwłaszcza, że uwielbiam przejeżdżać przez takie miejsca. Link do całej mojej trasy, przypominam, znajdziecie w opisie pod filmem. Krajobraz zaczął się robić trochę płaski, ale nie dajcie się zwieść. Zapewniam, że to tylko chwilowe, a górskie kręte drogi, które zrobią mi dzisiejszy dzień, są tuż przede mną. Właśnie wjeżdżam na, można powiedzieć, drogę wojewódzką numer 3. Po włosku nazywa się to Strada Provinciale numero 3, która prowadzi wzdłuż masywu górskiego Monte Baldo, najwyższego w regionie jeziora Garda. Droga dopiero zaczęła odkrywać przede mną swoje piękno, a już kupiła mnie bez reszty. Łagodny w odbiorze pejzaż łąk i lasów przeplatający się z kamiennym górskim krajobrazem. Do tego przepiękny zapach otaczającej roślinności, a ja jestem tu jedynym beneficjentem tych wspaniałości. Żadnych innych pojazdów czy rowerzystów, nawet pieszych. Jedynymi większymi organizmami żywymi są tu krowy i ptaki. Czułem się tu, jakbym odkrył drogę, o której nikt nie wie. Przejazd tędy zaplanowałem, nie mając jakichś większych informacji o tej lokalizacji. Po prostu patrząc na mapę uznałem, że może być tu ciekawie i to był strzał w dziesiątkę. Przejeżdżając trafiłem na fantastycznie ulokowaną restaurację. Jestem tu po godzinie 8:30, więc ta jest jeszcze zamknięta. Usytuowanie plus ten taras ze stolikami, no molto bello. Taka Garda to mi się podoba. Tak jak jezioro Como zachwyciło mnie z bliska, to Garda zachwyciła mnie dopiero z odpowiedniej wysokości. Wchodząc na pobliski punkt widokowy Monte Baldo lub korzystając z opcji dla leniwych, czyli po prostu puszczając drona, można zobaczyć miejscowość Riva del Garda, przez którą przejeżdżałem wczoraj. No przepiękne te drogi tutaj. Wiem, powtarzam się, ale te okolice zapadły mi w pamięć bardzo. Jakaś taka wyjątkowa energia biła z tych miejsc. Na pewno wpływ na ten odbiór miał praktycznie zerowy ruch tutaj. Tak jakby nagle sezon wakacyjny się skończył i okolica opustoszała, a przecież była to pierwsza połowa sierpnia. No i to poranne słońce, które było jeszcze w miarę nisko i przepięknie malowało ten krajobraz. Następnie trafiłem na przekozacki odcinek, gdzie droga przebiegała przez wąskie, wyciosane w skale surowe tunele. Na mapie Google miejsce to oznaczone jest jako Grotta Panoramica. Tak mnie zachwycił ten odcinek, że zawróciłem, by pokonać go w przeciwnym kierunku. I raz jeszcze we właściwym.
Zrobiłem w tych okolicach też kilka zdjęć, te dostępne są na moim Instagramie, do którego obserwowania tradycyjnie już zapraszam. A chwilę później minąłem pierwszych motocyklistów na tej trasie. No w końcu panowie, takie warunki, a wy śpicie. Dosłownie kilka kilometrów dalej wypatrzyłem przy drodze idealne miejsce, by zrobić sobie przerwę. Żadna kawa, nawet ta z najlepszego ekspresu, z najlepszej kawiarni w mieście, nigdy nie będzie smakować tak dobrze jak zwykła, rozpuszczalna, zrobiona na kuchence turystycznej i wypita w takim miejscu. Podczas przerwy wyszukałem i zabukowałem pokój na najbliższą noc. Ulokowany jest w pobliżu Dolomitów, które oczywiście są obowiązkowym punktem na mojej trasie. Ale zanim tam dojadę, czeka mnie przejazd przez kilka miasteczek i wiele krętych dróg, między innymi przez jedyną w swoim rodzaju przełęcz San Boldo. Ale wcześniej zawitam na takiej trochę mniej znanej o nazwie Brokon. Gdy przybliżycie sobie mapę w którejkolwiek lokalizacji na trasie, którą podążam, to takich iście motocyklowych, górskich dróg oraz najróżniejszych przełęczy jest tu wręcz przytłaczająca ilość. Planując ten wyjazd miałem mnóstwo dylematów, które z nich włączyć do trasy. Jeśli chciałbym przejeżdżać przez wszystko, co tylko wpadło mi w oko, to myślę, że i miesiąc spędzony w Alpach Wschodnich okazałby się niewystarczający. Ale to dobrze, będzie po co wracać, a żeby w trakcie przejazdu nie przesycić się tak dużą ilością zakrętów, dodałem kilka odcinków prostych. Niezbyt długich, tak żeby chociaż przez chwilę opony mogły popracować środkową częścią bieżnika. Przejeżdżam przez kolejne urokliwe miasteczko, a niewiele później siadam na ogon trójki niemieckich motocyklistów. Niemcy zaczęli roztropnie i stoicko, ale gdy tylko poczuli, że opona ciepła, to narzucili przyjemne tempo. Sama ta droga, jakby to koledzy przede mną ujęli, die Straße ist super gut. Prowadzi ona przez wspomnianą wcześniej przełęcz Brokon. Względem poziomu morza nie są to jakieś ogromne wartości, bo droga osiąga tu maksymalną wysokość 1663 metry, ale zabawa na niej jest przednia. No i proszę bardzo, trójka niemieckich gagatków na zgrabnych sportowych maszynach nie może uciec dużemu turystykowi, wyposażonemu w radio, wał kardana i komplet kufrów z pełnym bagażem. Trzymałem się tak za nimi jeszcze jakiś czas, aż za tunelem na rondzie odbili w innym kierunku. Ja natomiast zauważyłem coś niepokojącego. Napięcie ładowania pokazywane przez akcesoryjny woltomierz z portami USB zaczęło spadać, nawet do 8 V, a napięcie na samych gniazdach USB zanikło. Na szczęście okazało się, że to nie problem z ładowaniem po stronie motocykla, po prostu to akcesoryjne urządzenie się zepsuło. Dalszą część podróży będę kontynuował bez podłączonej do stałego zasilania kamery na moim kasku. Zabrałem ze sobą kilka baterii, a te mogę ładować w kufrze podczas jazdy.
Jest to zawsze dodatkowy problem, gdy taka bateria się rozładuje, trzeba się zatrzymać i ją wymienić. Podłączenie kamery pod stałe zasilanie sprawia, że nagrywanie jazdy nie zakłóca mi przyjemności z samej jazdy, bo jej obsługa sprowadza się do absolutnego minimum, czyli jednej, maksymalnie 2 wymian karty pamięci w ciągu dnia i to absolutnie wszystko. A trasę rejestruję cały czas, od początku do końca. Włączam nagrywanie, gdy ruszam i wyłączam dopiero, gdy gaszę motocykl. Mówię o tym wszystkim dlatego, bo często pytacie o to w komentarzach. Oczywiście taka taktyka wymaga zabrania ze sobą odpowiedniej ilości kart pamięci. W przypadku tego wyjazdu kamerka na kasku zapełniła mi 2 karty o pojemności 512 GB i 7 sztuk 256 GB. Wolę zdecydowanie tak, niż bawić się w podróży w przenoszenie plików na dysk. Jak już mówiłem, nagrywanie podróży ma mi jak najmniej przeszkadzać w samej podróży. Natomiast szczegóły na temat urządzeń do nagrywania, których używam, znajdziecie w opisie pod filmem. Tymczasem ja już zacząłem wspinać się po krętej serpentynie prowadzącej do jednej z najbardziej charakterystycznych przełęczy w Alpach – San Boldo. To, co czyni ją tak wyjątkową, to nietypowy zestaw ciasnych agrafek o kaskadowej konstrukcji, gdzie nawroty 180 stopni schowane są w 5 krótkich i ciasnych tunelach. Na tyle ciasnych, że obowiązuje tu zakaz wjazdu dla kamperów i samochodów z przyczepami kempingowymi. Taki znak zakazu mijałem wjeżdżając tutaj, a ruch na przełęczy odbywa się wahadłowo. To może trochę o historii tej drogi. Przeprawiano się już tędy w czasach starożytnych. Na początku XX wieku szlak tu przebiegający był nadal niewygodną i nieutwardzoną ścieżką. Tuż przed wybuchem I wojny światowej w 1914 roku rozpoczęto pracę nad utwardzoną drogą dla ruchu kołowego. Działania wojenne oraz naturalne przeszkody w postaci litych skał zmusiły Włochów do zakończenia prac na początku 1916. Efektem była pierwsza sekcja trasy, powstała w niższych partiach gór. Następnie tereny te znalazły się pod okupacją austro-węgierską i wtedy w 1918 roku postanowiono ukończyć drogę w ekspresowym tempie 3 miesięcy. Tak krótki termin podyktowany był potrzebami militarnymi, dlatego też zakładał budowę solidnej drogi o nachyleniu nie przekraczającym 12%, by możliwe było wykorzystanie jej do transportu ciężkiej artylerii. Prace trwały non-stop na 3 zmiany. W momencie kulminacyjnym przy drodze pracowało nawet 1400 osób, m.in. więźniowie wojenni, chłopi, osoby starsze, a nawet kobiety i dzieci. Termin 3 miesięcy został dotrzymany i to wtedy w tym wyjątkowo krótkim czasie powstała ta słynna kaskadowa konstrukcja z tunelami. Natomiast cała ta droga w niemalże niezmienionej formie przetrwała do dziś. Niemalże, bo kilka jej fragmentów zostało przebudowanych w latach 90. W całości liczy około 17 km, a jej maksymalna wysokość to 706 metrów nad poziomem morza. Przełęcz San Boldo była też areną dla różnych imprez. Osobiście bardzo chciałem odwiedzić to miejsce, choć teraz, gdy jestem już po to, muszę przyznać, że trochę mnie rozczarowało. Ale to głównie samą drogą, która do przełęczy prowadzi. Jest mało ciekawa, a za przełęczą jadąc tak jak ja od południa, to już w ogóle nic się nie dzieje. Prosta droga przez włoskie wioski. Natomiast ta główna część z tunelami oczywiście robi wrażenie. Jest to miejsce wyjątkowe, zwłaszcza znając historię, która stoi za powstaniem tej drogi. To jak wielkim wysiłkiem i w jakim tempie ją budowano. Ja przejeżdżałem tędy przed godziną 14. Na pewno zyskałoby to wszystko na odbiorze, gdyby to było o poranku. Teraz już część tuneli była okryta cieniem. Rano byłoby wszystko przepięknie oświetlone niskim, ciepłym słońcem. Mam hopla na tym punkcie. Najchętniej jeździłbym tylko rano i popołudniami, bo takie słońce w zenicie jak teraz to już nie to samo. A niskie, ciepłe światło potrafi nawet absolutnie zwykłe, nudne miejsca po prostu zaczarować. Widzicie to pasmo górskie na horyzoncie? To Dolomity. Tam się teraz udaje. Jadąc przez typowe włoskie prowincje, gdy za wiele się nie dzieje, doceniam takie wyposażenie mojego motocykla jak radio.
uchylić sobie wizjer kasku, czuć na twarzy to przyjemne, ciepłe powietrze i posłuchać włoskiej muzyki. To są chwile bezcenne. Dolomity coraz bliżej, ale te kilkusetmetrowe pionowe skalne ściany kontrastujące z głębokimi dolinami zostawiam już na kolejny odcinek, w którym pokażę Wam, jak skutecznie można zepsuć sobie piękne wyobrażenie o tym miejscu, jadąc tam o nieodpowiedniej porze, oraz jak zakochać się w Dolomitach, stosując niezawodną taktykę, czyli jadąc tam o świcie. Oprócz tego spędzę noc w najtańszym i zarazem najfajniejszym obiekcie noclegowym podczas tego wyjazdu. Przejadę przez kolejne mało znane włoskie przełęcze oraz zawitam do Słowenii, by pokonać słynną ruską drogę biegnącą przez przełęcz Virsits. Także wypatrujcie kolejnego, 5. odcinka. No chyba że trafiłeś lub trafiłaś tu już po czasie, to miniatura do niego wyświetli się zaraz po prawej stronie. Koniecznie zaglądnijcie też do opisu pod filmem. Są tam przydatne informacje, m.in. link do całej mojej trasy. I tradycyjnie już czekam na Wasze komentarze, lajki oraz suby, które nie tylko motywują mnie do pracy nad kolejnymi materiałami, ale sprawiają też, że kanał ten rośnie, a algorytm YouTube'a wyświetla zamieszczone tu filmy coraz większej grupie odbiorców. Za co z góry Wam już dziękuję. A tymczasem do następnego. Na razie!